Powiedz mi, czy WIN Policaj naprawdę istnieje? Tak, oczywiście. Jak się objawia działalność tej jednostki? Działalność tej jednostki objawia się w ten sposób, że gdy grupa zobaczy, że ktoś nie jest godzien posiadania Mercedesa, niszczy PR marki i modelu, w nocy zjawiają się smutni panowie w zielonym sedanie i samochód mu rekwirują. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym znowu testuję Mercedesa, żeby mercedesiarze mogli w komentarzach napisać, żebym zajął się polonezami i przestał dotykać ich świętych maszyn. Tym razem jest to W202 i to nie byle jakie W202, bo C43 AMG. Ja się bardzo długo wzbraniałem przed kręceniem w ogóle W202, bo mnie ono nie interesowało, aż dostałem w końcu propozycję C43 AMG. Bo tutaj można zaryzykować twierdzenie takie minimalne, że to jest w miarę ciekawe W202, ponieważ jest to pierwszy prawdziwy model AMG i już Wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Mercedes klasa C W202 przynajmniej w teorii powinien być ważnym modelem dla Mercedesa, ponieważ jest to pierwszy model, który oficjalnie nazywał się w ogóle C-klasą, bo wytłumaczmy sobie tak pokrótce historię, jeśli przeżyliście pod kamieniem ostatnie kilka dekad. Otóż aż do lat 80. Mercedes nie robił małych sedanów. Najmniejsze co mieli to był odpowiednik współczesnej E-klasy. W latach 80. weszła słynna 190, tak zwany Baby Benz, wóz, który pierwotnie spotkał się z ogromną krytyką, że jak to taki mały, nieekskluzywny Mercedes. Ostatecznie okazał się ogromnym sukcesem sprzedażowym, okazał się bardzo dobrym, bardzo niezawodnym, obecnie legendarnym wozem, którego szczerze nienawidzę, bo jest nudny do bólu, ale słusznie zapisał się w historii marki. No tylko, że w pewnym momencie trzeba było ten wóz jakoś zastąpić. No i tutaj pojawił się syndrom drugiego albumu. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak syndrom drugiego albumu, ale często jak był jakiś popularny zespół i on wydał swój legendarny album, taki ten, który sprawił, że wszyscy się o nich dowiedzieli, to jak siadali do tego, żeby wydać kolejny album, bo fani naprawdę czekali na ten kolejny album, to on praktycznie zawsze okazywał się gorszy od poprzedniego. Dlaczego? No bo trzeba było poprawiać coś, co wyszło idealnie. No i W202 miało dokładnie ten problem, więc pomimo tego, że od W202 Mercedes zaczął stosować nazwę C-klasa, wprowadził jakieś usprawnienia, jakieś ulepszenia, jakieś odświeżenia, to jest to model, który tak naprawdę przeszedł przez historię motoryzacji niezauważony, a wręcz aż do dzisiaj w dużej mierze pogardzany. Natomiast akurat na AMG można spróbować spojrzeć troszeczkę bardziej przychylnie. No bo w odróżnieniu od zwykłego W202 AMG pokazało coś nowego. Co nowego? Ano przede wszystkim V8 w C-klasie, to po pierwsze, a po drugie wyznaczyło nowy standard, czyli modele AMG w gamie Mercedesa. No to było tak, W202 weszło, jeśli dobrze pamiętam, 92-93 rok, natomiast jeśli chodzi o modele AMG, to nie pojawiły się tak od razu. Natomiast na początku lat 90. Mercedes podpisał umowę z firmą AMG, która do tego czasu była tunerem przede wszystkim samochodów Mercedesa o współpracy i tak powstał AMG C36, ale to jeszcze nie był pełnoprawny model Mercedesa. Można go było kupić w salonie Mercedesa, ale działało to tak, że Mercedes budował gotowego W202 280, wysyłał. Nagrywałem Mercedesa, nagle słyszę krzyk. Miła pani wyszła, nagle mam spierdalać lik. O zieleni mówi do mnie, trawy szkoda jej. Pakuj się i zmieniaj miejsce, tutaj zakaz jest. Pytam się jej, jaki zakaz, ona krzyczy wtem. Zakaz jest tu nagrywania, z trawy proszę zejść. Spakowałem się i zszedłem, stąd ta zmiana. Przykro mi, będziecie mieli ograniczoną liczbę ujęć, ponieważ trawnik pod tym pięknym budynkiem, arcydziełem architektury, ulegnie poważnym uszkodzeniom w wyniku postawienia tam aparatu, więc będą ujęcia tylko z asfaltu. Ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Natomiast na czym polegała wyjątkowość C43 AMG? Fanatycy Mercedesa powiedzą, najmocniejsza C-klasa w historii to wtedy była.
no była to najmocniejsza C-klasa w historii, bo to był dopiero pierwszy model C-klasy i dopiero drugie AMG na C-klasie, więc trudno, żeby nie był najmocniejszy. Miał 310 koni. Pierwsza C-klasa z V8, no tak, bo to był pierwszy model C-klasy w ogóle i dopiero drugi model w ogóle tak małego Mercedesa. Więc powiedzmy, że wyznaczyło nowe trendy, czyli pojawianie się V8 w C-klasach i nowe trendy, że AMG zamiast robić naprawdę fajne rzeczy, to stało się takim nadwornym kozłem, znaczy w sumie nie kozłem, ale takim nadwornym znaczkiem do doklejania, żeby ludzie mogli pokazywać, że mają pieniądze i kupili droższy samochód, bo to tak polega, że jak jesteś kierowcą Mercedesa, to wysiadasz w taki sposób, że wsadzasz specjalnie portfel tak, żeby ci wypadł. On musi być gruby. Ja nie napakowałem banknotów akurat, wybaczcie, ale wiecie, wysiadacie tak, odchodzicie od auta i przypadkiem wypada wam portfel. Szanowni obywatele, z poważnym zaniepokojeniem informuję, że w dniu dzisiejszym Udało mi się spotkać z członkiem nielegalnej grupy przestępczej W202. Niestety nie zgodził się pokazać swojej twarzy, ale zgodził się opowiedzieć trochę o swojej historii. Należę do zorganizowanej grupy W202 Polska. Grupa, można powiedzieć, dzieli się na dwa sektory. Sektor tak zwanych klasyków, ludzie starający się doprowadzić te auta do perfekcji. Wmawiają sobie i innym, że to są klasyki, ale to nieprawda. Druga grupa to tak zwana młodzież, młode wilki, 18-25 lat, ich pierwsze samochody. Rynek E36 przerzedził się, dlatego przesiedli się na Mercedesa W202. Nie szanują tych samochodów, lebują je, ucinają sprężyny, przerabiają. Ja starałem się zawsze być pośrodku tych obu ludzi, budować samochód, cieszyć się z niego, dzielić się również pomysłami z innymi. Najczęściej zostałem zwyzywany. Często dochodziło również do gruźb karalnych, że niszczę samochód, że muszę się opowiedzieć po jednej z grup. Nie tak dawno temu doszedłem do zarządu tej grupy W202 Polska. Zarządzam ogłoszeniami, pilnuję wszystkiego. Cieszę się teraz trochę większym szacunkiem. Natomiast no, jest to dość złożone społeczeństwo. Kiedyś próbowałem również przeniknąć do grupy W124 czy 140. Niestety zostałem tam natychmiast zdemaskowany i wolałem wrócić na swój bezpieczny teren, jakim jest W202. Jak wiele kosztowało cię dotarcie do zarządu grupy W202? Głównie chodziło o robienie burzy w komentarzach, aby zarząd mnie dostrzegł, zobaczył, że chcę się wykazać, że umiem zrobić konflikt, później go zażegnać. No, była dosyć długa droga, ale myślę, że trwała około 5 lat. Powiedz mi, czy WIN Policaj naprawdę istnieje? Tak, oczywiście. Jak się objawia działalność tej jednostki? Działalność tej jednostki objawia się w ten sposób, że gdy grupa zobaczy, że ktoś nie jest godzien posiadania Mercedesa, niszczy PR marki, modelu, w nocy zjawiają się smutni panowie w zielonym sedanie i samochód mu rekwirują. A jak się zdobywa szacunek w takiej grupie W202? Szacunek w tej grupie zdobywa się montując do auta silnik V8. Najczęściej jest to 4.3 M113. Na grupie ogólnie panuje taka zasada, że jak nie masz V8, to jesteś nikim, jesteś śmieciem. Czyli co się dzieje z takimi słabymi jednostkami bez V8? Słabe jednostki bez takich jednostek są mniej poważane w hierarchii, mogą mieć fajne auta zewnętrznie, wewnętrznie. Bardzo często tłumaczą, że nie chodzi im o silnik, bo są to już wozidła tylko na znane zloty typu Youngtimer. Ale no niestety osoby posiadające V8 nie dają się zwieść i dla takich członków grupy to po prostu są śmiecie. Jak ktoś ma 2.3 kompresor, 2.3, 1.8, nawet 3.2 M112 nie cieszy się szacunkiem na tej grupie. Ja tylko dodam, że jeszcze pod koniec przerabiali te C43 na C, jeśli dobrze pamiętam, 54. Można było tu wpierdolić jeszcze większą V8, żeby i tak potem jechać 80 na godzinę, bo byłeś starym dziadem. Ale okej, to spójrzmy teraz na to auto, porozmawiajmy o jego stylistyce i o tym, co zrobił Mercedes. Z jednej strony to jest cudownie wyrachowane, to jest świetnie przemyślane, to jest w ogóle idealnie, że tak zrobili pod kątem wyników finansowych. Natomiast dla mnie, jako fana motoryzacji, jako człowieka, który szuka w niej czegoś ciekawego, jest to absolutnie zabijające, dobijające, bez sensu i w ogóle hańba i nie wracajcie do domu.
Otóż jak zrobili tą 190, no to wtedy to był nowy design Mercedesa. Tam projektowany chyba przez pana Bruno Sacco, jeśli się nie mylę. No i wtedy wszyscy byli, Jezu, jakie duże zmiany, o matko, to się nie sprzeda. No więc jak już zrobili tę nową wersję, no to stwierdzili, że teraz pora ze 2-3 dekady robić to samo. Więc robiąc W202 po prostu zasadniczo wyoblili trochę 190 i na tym był koniec zmian. Tak, jak się przyjrzycie, to jest wyoblona 190. Mercedes. Czy ktoś się spodziewał, że Mercedes zrobi coś ciekawego? No nikt, zwłaszcza nie ich 60-letni klienci. Natomiast jeśli chodzi o samo AMG, to z zewnątrz też nie zobaczymy tego aż tak bezczelnie i ewidentnie, no bo wiecie, to nadal miało być szacowne, ładne i eleganckie. Dlatego też zobaczymy felgi 5-ramienne AMG, podobnież, ja tego nie rozpoznam, bo dla mnie to są jakieś kosmetyczne różnice, zmienione zderzaki i zmienione nakładki progowe. I ja osobiście nie jestem w stanie tak do końca dostrzec poza tym jakichś wybitnych zmian. Ba, nie zmienili nawet tego, że zastosowali pojedynczą wycieraczkę, bo był taki moment w historii Mercedesa, że Mercedes stwierdził, wyszło nam z obliczeń, że 3% więcej szyby można zrobić, jak zrobimy wycieraczkę, która będzie pojedyncza i w połowie szyby się będzie tak trochę podnosiła. To mordy zrobimy 3 razy bardziej skomplikowany mechanizm i osiągniemy 3% lepszy efekt, ale za to produkcja będzie droższa. No więc jak już opracowali to gówno, to już je robili. Dlatego jest pojedyncza wycieraczka, to jest najciekawszy detal stylistyczny tego samochodu, ponieważ tutaj detali stylistycznych nie ma. A skoro detali stylistycznych nie ma i trudno mi jest znaleźć coś ciekawego, to nie będę wam truł o tym, że żebrowane są tylne światła, że to jest klasyczny sedan, że zachowano dobre proporcje, że z kilometra widać, że to jest Mercedes, że gnije, ale ten akurat nie. Po prostu przejdziemy do środka. Słuchajcie, jeszcze muszę zarobić na to, żeby oddać za ten rozdeptany przeze mnie brutalnie trawnik. Chciałem wam przypomnieć, że jeśli potrzebujecie ubezpieczenia OC lub AC na swój samochód, to możecie skorzystać z jedynie słusznej porównywarki w opisie. Tam macie 100 zł cashbacku i jak skorzystacie również, to jeszcze macie 100 zł, jak wyślecie link polecający, który dostaniecie i ktoś z niego też skorzysta. Powiedziałem to niegramatycznie, ale nieważne, wiecie co macie robić. Macie link w opisie, po obejrzeniu filmu tam wchodzicie, kupujecie ubezpieczenie. Krótka piłka z mojej strony. Jeżdżę Mercedesem, więc mam autorytet, a teraz lecimy dalej z odcinkiem. No wsiadamy do Mercedesa oczywiście, jak to do taksówki na tylne siedzenie, żeby pozwiedzać wnętrze. I już wsiadając do takiej taksówki można mieć pewne zdziwienie, bo to jest skóra, która jest dwukolorowa. To jest chyba najbardziej przełomowe, brawurowe i awangardowe coś, co zrobił Mercedes w całej swojej historii. No i patrzymy sobie na to wnętrze, tak sobie patrzę. Te białe wstawki na kierownicy są ciekawe. Białe zegary z napisem AMG, powiedzmy, że są ciekawe. A poza tym to jest rozwinięcie tej samej koncepcji, która była w W201 AK190 i praktycznie w każdym Mercedesie. Drewniana konsola, znaczy przykryta drewnem konsola środkowa. Dość prosta forma deski, 4-ramienna kierownica, no i wstawki drewniane tutaj w boczkach i tam to podobno jest dodatkowa opcja, lubią sobie wypłowieć od słońca. To nie ma jakichś specjalnych elementów niezwykłości. Niezwykłość w Mercedesie mogła być, jeśli się zaznaczyło bardzo dużo opcji. Na przykład w tym akurat C43 AMG nie zaznaczono ich za wiele, dlatego macie tak mało przycisków tu na środku, czyli elektryczne szyby, radio, klimatronik, podgrzewanie dup, elektryczne zagłówki i to jest w zasadzie tyle. Natomiast gdyby dopłacić, to można by tu mieć i telefony, nawet 2 telefony, można by mieć wnętrze bardziej sportowe z tylną kanapą dwuosobową, naprawdę cudawianki, no tylko wszystko za dopłatą. Natomiast jak już wspomniałem o tej wypłowiejącym drewnie, no to już w W202 te wnętrza nie były tak wytrzymałe jak na przykład w 190. Zresztą zobaczcie, o, samochód 100 coś przebiegu. No widać, że taksówka jakby po prawej stronie z tyłu jest zużyte, nie? Ale no mają takich trochę drobnych detali, które się rozpadają, ale to wciąż jest 20-letnie auto, więc też nie przeginajmy pały. Znaczy dobra, ja i nie przeginanie pały. Jakby mam nie przeginać pałę w obrażaniu Mercedesa. To już wyraziłem się na temat tego wnętrza w sposób taki, nazwijmy to, cywilizowany. Teraz wam powiem, co o tym myślę tak uczciwie, nie jako tester
samochodów to jest tak kurewnie nudny wóz, że ja nie rozumiem ludzi, którzy się po prostu tymi Mercedesami jarają. Bo tu nie ma czym się jarać. Oni przez 10 lat jebali dokładnie to samo, ale naprawdę dokładnie to samo. Na zasadzie raz wymyśliliśmy dobrze i teraz mamy to w dupie i będziemy wam to sprzedawać w coraz gorszej jakości, a potem mercedesiarze na grupach będą pierdolić, że najlepsze samochody na świecie, a potem między sobą jeszcze jak małpy w klatce się obrzucają łajnem, że jak nie masz V8, to jesteś nikim, a masz za mały silnik, więc ja mam szyby na korbkę i mam V8, więc jestem lepszy od ciebie. I ogólnie tak sobie mierzą długość przyrodzenia na zasadzie, kto ma więcej opcji w samochodzie. To w ogóle nie są normalne środowiska, a na koniec jak przyjeżdżają na jakikolwiek zlot, to wygląda jak postój taksówek. No ale dobrze, pozwiedzaliśmy sobie to wnętrze, ale nie wnętrze tu jest najważniejsze. Tutaj mamy V8 Bożą, 4,3 litra, M113. W ramach tego, że jest to AMG, coś tam zmienili przy wałkach, coś tam zmienili głowicę. Ktoś gdzieś nawet pisał, że dali inne magnezowe kolektory dolotowe, co miało zapewnić taką wspaniałą moc 310 lub 306 koni. Zależnie jak to podaje, wydaje mi się, że 306 to jest po prostu w tych amerykańskich, a 310 to jest tych niemiecko-polskich. Najważniejsza ciekawostka, jeśli chodzi o ten motor, jest taka, że on ma dwie świece na cylinder, trochę jak w Alfie Romeo Twinsmark. Niby dzięki temu jest lepszy zapłon, ale jest o tyle śmiesznie, że jeśli pojawi się jakiś drobny błąd, troszeczkę zła mieszanka, troszeczkę zły zapłon, coś pójdzie nie tak, to on od razu odłącza cylinder, na którym to się działo. Skąd ludzie to wykminili? Ano często zdarzało się to podczas jazdy na LPG, tak, Polacy wsadzali LPG do AMG, bardzo słusznie. Czy można coś jeszcze więcej opowiedzieć o tej V8? No jest duża i ciężka, jest mercedesowska, czyli jest niezła, ale jak już się spierdoli, to masz przesrane. Co należy dodać, jeśli chodzi o technikalia w tym aucie? Ponieważ to AMG jest troszeczkę niższe, ma troszeczkę twardsze zawieszenie, a z przodu zastosowano, zresztą z tyłu też, ale z przodu przede wszystkim, zastosowano mocniejsze hamulce i tarcze, które mają dość ciekawą konstrukcję, ponieważ te tarcze nie są z jednolitego materiału, tylko są w cudzysłowie pływające, bo jeśli dobrze rozumiem, są częściowo żeliwne, a częściowo aluminiowe, żeby były lżejsze, co pewnie miało zmniejszać masę rozsorowaną. No więc ogólnie jak sobie tak myślisz, 300 koni, V8 pod maską, dość małego, prawie że kompaktowego sedana, niższe zawieszenie, szeroka opona, tylny napęd, no to myślisz sobie od razu, no to będzie jechać, to będzie zapierdalać. Na szczęście Mercedes postarał się o to, żebyś się za bardzo nie podniecił, więc w standardzie AMG dostawałeś z skrzynią automatyczną, to nie jest M3. Jeszcze jedna ciekawostka, którą zauważyłem z zewnątrz. Jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek miał auto z tymi wycieraczkami reflektorów i one wam się przydały do czegokolwiek, że faktycznie widzieliście różnicę, że gdybyście ich nie mieli, wasz komfort jazdy byłby znacząco niższy, to możecie opisać swoją historię życia w komentarzu. Naprawdę mam ochotę to przeczytać. Dobra, słuchajcie, ruszamy na wycieczkę Mercedesem. Jak wiemy, niezawodny Mercedes właśnie wywalił losową kontrolkę od poduszek powietrznych, co mu się nie zdarzyło, kiedy pierwszy raz nim ruszałem. Jedziemy zobaczyć, czy Mercedes AMG jest fajny. Czy on jakoś fajnie jeździ, ten C43 AMG, no bo brzmi przecież, no dobra, coś tu się dzieje, brzmi przecież poważnie, trochę się przysunę. Brzmi poważnie, brzmi jakby miało być fajnie, ale czy jest, to się dopiero przekonamy. Na razie jestem w terenie zabudowanym, więc mogę sobie dociągnąć do 50. I to jest w ogóle najciekawsze. To w MC byłoby niekoniecznie w BMW, a w Mercedesie jest jak najbardziej obecne. To jest to, że nim można jechać tak bardzo powoli i spokojnie. Natomiast mnie bardziej interesuje, co będzie, jak będę mógł nim jechać nie jak stary grzyb. Bo jeśli chodzi o samą pozycję za kierownicą i ogólnie wygodę, no to jak to w Mercedesie jest, po prostu wygodnie. Pozycja za kierownicą jest naprawdę przyzwoita. Można tu już regulować kierownicę. Po wielu, wielu latach Mercedes odkrył, że można udostępnić klientom coś takiego jak regulacja ustawienia kierownicy. Gratuluję, żeby chamy sobie przestawiały te kierownice. Już lekko ruszając, czuję, że jest tam trochę newtonometrów w tym aucie. Ale dobrze, powoli się turlamy. O, jedziemy po moście drewnianym, który jest mniej więcej wykonany w tak samo starej technologii jak sam Mercedes. No i wyjeżdżamy poza teren zabudowany
Puścimy tam przodem tego Volkswagena, za nami jadą tylko ziomeczki też w Mercu. I teraz zobaczymy, jak on jedzie, kiedy chcemy mu dać wpalnik. Przyjemnie, naprawdę czuć tę moc, ale nie jest to jakiś niesamowicie rączy rumak, czy nie robi to takiego aż wrażenia wow, ale jest naprawdę przyjemnie. To V8 dobrze brzmi i on też się prowadzi, to jest nietypowe na Mercedesa. Mercedesy w większości to są takie łajby, one się tak bujają, a ten resoruje w tej rozumieniu, wybiera nierówności, ale tak nie za bardzo, tak żeby jednak być posłusznym, żeby się słuchać kierowcy. Naprawdę przyjemny jest to pojazd w takich warunkach, których można sobie nim troszkę bardziej pojechać. Jako wadę powiedziałbym tylko, że hałas z kół jest zaskakująco wysoki przy tej prędkości. Naprawdę może to jest kwestia opon. Ale troszeczkę jest w nim jak na samochód tej klasy po prostu za głośno. Dobra, jeszcze raz damy mu wpalnik, kurwa, z kickdownem. Nawet trochę tańczy tyłem, doceniam. I nawet brzmi, także dobrze, jest to w jakiś sposób ciekawe, bo ja nie pamiętam, kiedy jechałem Mercedesem, w którym sprawiło mi przyjemność to, żeby nim pojechać mocniej, agresywniej i który w ogóle by do tego choć trochę zachęcał. Ten faktycznie trochę zachęca do tego, żeby pojechać nim ostrzej. No ale poza tym, to jakby zupełnie jak w każdym Mercedesie, jak kupisz to coś, to wydasz w tej chwili 80-100 tysięcy złotych na to, żeby mieć wóz, który no okej, ma tam sobie te 300 koni, ale poza tym nie wyróżnia się absolutnie niczym. On ma dobry układ kierowniczy, dość dobry. Spodziewałbym się jednak mniej miękkiego. Tu jest sporo takiej gumy, tak jakby był zrobiony z gumy cały. Ale jednak jest taki, że no nie myli, nie powoduje, że nie masz pewności. Ten samochód prowadzi się pewnie. Nie jest to poziom BM sportowych, natomiast jest to akceptowalne. Tylko że no brakuje czegoś więcej. Brakuje czegoś takiego, że wsiadam, mam ten znaczek AMG na klapie i on znaczy coś więcej, niż że wydałem mnóstwo pieniędzy. Także to są takie trochę insygnia, że jestem bogaty. Jakby no okej, no przyspieszysz tym, no okej, wyprzedzisz tym. Ale za tym to tak nijako. Jak zawsze w Mercu. Ale zaraz wszyscy napiszą, przestań testować Mercedesy, przecież one ci się nie podobają. No chciałem sprawdzić, może AMG wywoła we mnie prawdziwą ekscytację, no ale nie wywołało. No w sensie mógłbym tym jeździć, jakby to nie było drogie w utrzymaniu, nie pierdoliło się losowo, to mógłbym tym jeździć, bo to jest bardzo przyjemny wóz w jeździe. Nie rzuca się w oczy, bo jest nijaki stylistycznie. W środku też jest taki nijaki, nie byłoby mi go w ogóle szkoda, w sensie, bo to chuj z tym, to Mercedes, jakby kogo to obchodzi w ogóle, że coś się stanie Mercedesowi. Ale jeśli miałbym się użerać z tym całym kultem, który otacza to auto, z tym, że wszyscy uważają, że to jest jakiś wyznacznik statusu, high life'u, najpiękniejsze auto na świecie, no to jest bullshit, no. To jest po prostu dość dopracowane, niezbyt ładne, dobrze jeżdżące auto. I zdecydowanie jest za drogie i przehajpowane, chociaż na szczęście to jest W202, to W202 nie jest otoczone aż takim kultem. No ale to jakby jedyna znana mi zaleta. No i to tyle w tym odcinku. Mercedes C43 AMG nie ściąga gaci przez głowę, niestety, ale jest ok. Jest ok. I to tyle. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywaleczce od IAC Mubi Pyly, którą macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!